just desire worth. You know who it is, I don't gotta say a word. Od początku mówiłem, jestem nikim, nie jestem ważny, wysiłki mające na celu zdemaskowanie mojej tożsamości, nawet gdyby zakończyły się sukcesem, byłyby rozczarowujące. Jestem po prostu bezwartościowym facetem stukającym w klawiaturę i można mnie zastąpić. Jestem Ryoshi, maj 29, 2021 rok, to jest cytat z Ryoshi Vision, to co pozostawił po zbudowaniu Shiba Inu. Witam na kanale Kryptospekulacja. Kamil Zayoshi, czas na update numer 21. Cow A Hunter's Dream, zdecentralizowane media społecznościowe o Childhood's End, potencjalnie Oracle, Quom, Shiba Predator, zdecentralizowany Layer 1, a także inne projekty w otoczce Ryoshiego. I nie tylko Ryoshiego. 3 tygodnie temu ostatni update skupiający się na temacie Proud of You, Enkidu i osobowości, które zaczynają się pojawiać i też cytować, czy też mając styl pisania stylem Ryoshiego. Kryptospekulacja, zapraszam na Telegram, Kryptospekulacja Chat, a także polską grupę Kało.com. To wszystko będzie zawarte pod materiałem. Tak na początku myśląc, ten materiał, update dzisiejszy, to potencjalnie dużo ciekawostek, dużo spekulacji, ale też i ciekawy wątek fundamentalny blockchain, bo tutaj to jest bardzo ważna kwestia. No i dla nowych osób może być ciężki temat do zrozumienia, dlatego zapraszam na ten serial od początku, znalezienie czasu. I jak nowe osoby przekonać do zainwestowania w cudzysłowie, to oczywiście nie porada inwestycyjna, no to myślę, że dla początkujących stwierdzenie Doge, SHIB i kolejny łańcuch to jest właśnie ten ekosystem, tak jak SHIB, Bone, Leash. W tym wypadku kontynuacja Ryoshi Vision, według jego wizji zbudowanie zdecentralizowanego stablecoina o nazwie SHI. No i pytanie, czy ten łańcuch tutaj będzie powiązany właśnie między innymi z Childhood's End i tą wizją decentralizacji mediów społecznościowych, bowiem różne social fee zaczynają być w obiegu, ale gdzie prawdziwa decentralizacja jest zbudowana i na jakich podstawach i z jakimi przesłaniami i potencjalnie jak mocnym community i ludźmi insight jak za tym mogą stać, no to zapraszam na te materiały, bowiem nie ukrywam, że z mojej strony to jest porada inwestycyjna jako Kamil Zayoshi. Manifesto cow.is. Ogólnie cała historia, powtórzę raz jeszcze, kanał Kryptospekulacja powstał od tego czasu, gdy otoczka SHIB miała swój cykl w ostatniej hoście, początki SHIB. Niestety żaden info w Polsce nie przesłał dalej informacji na dość wczesnym etapie. No i sytuacja Hunter's Dream, powtórka z rozrywki Ryoshi, otoczka i ponowne drzwi zostały nieotwarte, a więc Kryptospekulacja, własny kanał i własne przestworza i szacunek dla community za inne działania na tym kanale. Oczywiście ze mną nie musicie się zgadzać i możecie mnie rzecz jasna negować. To tylko przekaz informacji zebranych z różnych stron community międzynarodowych, a także i polskiego community, które jest bardzo mocno aktywne, uważam, na tle tej tajemniczości. A i w tym materiale wszyscy tutaj będą uwzględnieni. Oczywiście kogoś pominę, dajcie znać, to jest bez namysłu. A więc ostatniego czasu to już 4 tygodnie, dość długo nastało. No i rynek kryptowalut w oczekiwaniu oczywiście na lepsze czasy. A więc tutaj potencjalny pump and dump, nie ma znaczenia, interwał long term, aby w odpowiednim czasie się znaleźć, ale też i w odpowiednim czasie wyjść potem, aby tego nie przehodlować, rzecz jasna.
18 września Calm Community to od ostatniego update'u dość długo publikuje informacje, retweet na temat konta Parody Elon Musk, konta, które tu według różnych źródeł jest też zarządzane od strony Elona Muska. Też osoby, które obserwują to konto, są dość istotnymi czynnikami. Natomiast ten retweet dotyczy Kruka, no i ich komentarz, że tutaj niezwłocznie Kruk powinien przybrać jakiś charakter następnej generacji w social internet. Też jest wpis od Doge Norway oficjalnie, gdzie jest like od Elona Muska. Akurat teraz to szybko myśląc mogę to odszukać, natomiast sam Calm Community retweetuje Elon Musk Parody. Druga kwestia, Elon Musk odnosi się co do Kruka właśnie tego samego materiału wideo do Doge Norway. 1 października Handelsrim, oficjalny community, także publikuje ten oto materiał, dość ciekawy materiał wideo, promujący rzecz jasna w ostatnim czasie więcej takich materiałów na anglojęzycznej grupie powstaje i fajnie to dla oka, rzecz jasna, wygląda. Czy niektórych tutaj ten czas już oczekiwania niecierpliwi, bo jest to już długi okres. No, czekamy cierpliwie. Hunter's Dream. Tutaj niektórzy oczywiście dopatrują się lecących kruków. I to znak potencjalnie, że Elon Musk jakoś tam, niejako, jak w rozgrywkach Shiba Inu pamiętamy, a od Doge'a jest rzecz jasna, kto był w ostatnim cyklu, no to kojarzy rozgrywki Elona i tweety na temat Shib, na temat Floki, Doge i tak dalej. To jest kolejny materiał z oficjalnego konta tematem Tesla Owners, już drugi tego typu, że przedstawia lecące kruki. Wątek rzecz jasna spekulacyjny, ale nie pierwszy, a jakże już kilkudziesiętny. Nobody, that's my name. 26 września Elon, a odpowiedź Shibetoshi Nakamoto, I'm nobody. Kto tak właśnie mówił? No to ludzie z otoczenia Shibarium Ryoshi. Wiemy, że to cytat Ryoshiego, I'm nobody. Pełny manifest Ryoshi Vision znajduje się na stronie Shiba i tam odnośnik do Ryoshiego Vision. Do tego jeszcze przejdziemy. Inny wpis ciekawy, 7 października, czyli nie tak dawno. Shibetoshi Nakamoto, Doge Coin. Wideo odnośnie Kruka, interakcja odnośnie Elona. Wow. Elon jako osobnik najwięcej followujących na Twitterze, na X platformie, ma znaczący wpływ na przekaz, hype w kryptowalutach między innymi. No i ta narracja może być zbudowana z wykorzystaniem tych innych osób w otoczce, jak tutaj kierują Elona na różnego rodzaju odpowiedzi, lajki i tak dalej. Dla mnie osobiście aspektem jest interesującym, że Community Calm Hunter's Dream jest bardzo pewne, iż to jest Ryoshi, kontynuacja Ryoshi Vision i oczywiście nie tylko po spekulacjach, ale połączeniach blockchain. Tu wcześniejsze materiały to przedstawiają. No i teraz community doszukuje się bardziej reakcji Elona, otoczki Elona. Możliwe, że tak, coś w tym jest dalej i Satoshi, Ryoshi i tak dalej osoby są bardzo blisko siebie na blockchainie. Enkidu, Mephisto. To dość ciekawy wątek, jak Enkidu zaczyna być aktywny. W tym materiale jeszcze do tego przejdziemy. Enkidu bardzo ważna postać, która, przypomnę, odkodowała manifesto Calm jako pierwsza. Jest to bardzo ważny element. A czy Enkidu nie jest równością Ryoshi? I czy Enkidu i Ryoshi nie jest równością Mephisto? No to właśnie, tu dość ciekawy temat do zagłębienia się szerzej, zrobienia dokładnego researchu na Mephisto. Temat Osak jeszcze będzie powtórzony, bo na blockchainie jest dość ciekawy wątek w narracji Kao Kłam. Ponadto Shibarium 1, potencjalnie w otoczce Ryoshiego, publikuje m.in. ten wpis 30 września, karta, czy też obraz czarnego kota. I różne interpretacje można tutaj mieć oczywiście. Czy to jest przekaz o kocie, którym Sara, Insider, dla nowych osób Sara jest bardzo ważną osobą
insidersko utrzymująca community, a te community były budowane od Shiba ekosystemu po dziś dzień Kao.com. No i też jest pewna relacja przy innych projektach. Otoczka czarnego kota, w którym jesteśmy przy dziale czarny kot, a też może ten cytat na dole, który tutaj jest do odczytania. Oczywiście to jest dzieło skopiowane i tylko zdjęcie, czy ten kot coś przekazuje pewny etap rozdziału. Shibarium 1 to także konto, nie tylko spekulacyjne, między innymi grafiki, jakie tutaj publikuję, ale też aktywność na Telegramie, potencjalnie Someone Smart 1. W to i w jakich grupach i jak się wypowiada znajduje bardzo ważny element. Publikował 30 sierpnia, dość dawno, tak, adres swój do donacji. Ten adres jest dość ciekawy, dlatego iż pierwsza transakcja, która została wysłana na ten adres po opublikowaniu, to był Childhoods &O transfer, oczywiście symboliczny. Dość ciekawe jest to, że jak mało tutaj community Shibarium wysłał jakiekolwiek wsparcie, tutaj oczywiście jest mowa o zwykłych kilkuset dolarach tylko wyłącznie, no bo kto wysyła komukolwiek pieniądze, od tak, z Afriko. Natomiast kwestia jest taka, że może warto jakiś cent wysłać symboliczny, bowiem są pewne spekulacje, że ci, co ewentualnie zrobią donację, mogą coś w zamian otrzymać w long term, a więc tu zachęcam każdego spekulacyjnie nawet do 1 centa podesłania na ten adres. Skoro rozgrywamy tą grę, może warto tą szansę sobie dać. A ten adres dużo nie uzbierał i tych transakcji jest bardzo mało. Jak na możliwości widzimy wartość tylko $600, a projekty, tokeny jakie zostały przesłane to w głównej mierze ekosystem. Tu między innymi mamy Shina, najwięcej $500, o proszę. Nie ma wartości przy Childhoods. Oczywiście tu nie skamy mogą powędrować, jak widzimy. Te gęskie zagrania, Kao.com, Osaka, Shib, to te projekty. Shibarium 1 także prezentowało kiedyś puzzle odnośnie stłuczonego dzbana, oto tego. Chyba dużo z nas osób pamięta ten gif, to zdjęcie, gdzie sztuczony dzban był sklejany. Co to oznacza? To taki przekaz, powtórka, przypomnienie kintsugi, japońska sztuka naprawy stłuczonej ceramiki, podkreślania, pęknięcia złotem. I to jest celebrowanie piękna niedoskonałości, postrzeganie wad i napraw jako części historii życia, a nie końca użyteczności. No i to taki przekaz, no właśnie, kontynuacja, to nie będzie koniec użyteczności, naprawienie czegoś, czego się zaczęło, co przeszło trochę w centralizację według Shib, według efektów Shibarium. Pytanie. Dwie strony płotu. Co doszukuje się community ogólno-międzynarodowe, m.in. japońskie Kao Handels Dream, szacunek za wykazywanie pracy, oczywiście możemy się zgadzać i nie zgadzać, ale dość ciekawe wątki, trzeba przyznać. I tutaj publikują m.in. powiązania typu blockchain i przejęcie Ilona przez Twittera i czy to plan B jest etapem realizacji. To oczywiście pamiętamy tą datę 4 to jest 14 kwietnia 22, a także czas wdrożenia tutaj mamy na blockchainie ten sam dzień Handels Dream. Oczywiście to temat bardzo dla nas historyczny, plan B według dokumentów uzyskanych z Kao Committee. No i cóż, tutaj jest to dość taka wisienka do rozegrania. Podobnie inne konto tutaj przypomina o powiązaniach, o jakim mówi tutaj brat Ilona Muska, Kimball oraz Vitalik, jak są tutaj kolegami, a także kolegami jest partnerstwo prawdopodobnie Tomasa Greco, przywiązywania do Ryoshi, chociaż tutaj bym brał dwie strony płotu, rzecz jasna, to jest tylko ich opinia. No i funkcję Kao jako social network tutaj w tym rozwoju Handels Dream, a więc te wszystkie osoby, Vitalik, Elon, Ryoshi, bardzo dobrze się znające, a tylko rozgrywanie to jest na blockchainie jako Ryoshi, decentralizacja
To też według insiderskich informacji Sary m.in. Ryoshi jest na blockchainie, a nie jest taką osobą fizyczną, jakąkolwiek może szukamy, tak jak Satoshi Nakamoto. I dobrym wątkiem dla mnie jest przekonanie nowych osób do wejścia w ten ekosystem. Mówiąc przykładowo, słyszałeś o Bitcoinie? Tak. Bitcoin został stworzony przez Satoshiego. Okej. I co byś zrobił, gdybyś wiedział, że Satoshi stworzył kolejny jakiś projekt, mając podkładki na blockchainie? No, z pewnością wszedłbym 100%. All in. I tu jest lustro. Mamy Ryoshi z Shiba Inu i mamy w tym momencie ekosystem z powiązaniami. A więc odpowiedź pozostaje dla każdego osobna. Inną zagwozdką wyjaśniającą powiązania handel z DM Ilona jest też to powiązanie Vitalika, blockchain, wpisów i nie tylko. I jak ten plan B może być wdrożony i daty. Dla nas tutaj ten temat jest historyczny. Sytuacje się powtarzają z wcześniejszych update'ów, ale dla nowych osób może warty temat do odświeżenia. Nasz człowiek z Kryptospekulacja Polska, Profit Degen. Zapraszam do śledzenia też tego użytkownika, bowiem ten użytkownik dość ciekawe informacje przesyła insiderskie. Oczywiście te, które możemy przesłać dalej do opinii publicznej, uważam. Nie warto tutaj robić szumu. Krypto, rzecz jasna, jest śliskim tematem, ale dość interesujące interakcje Amprofi i też Doktor 777, przecież inni osobnicy z polskiego community, interakcja z Someone Smart, Shibarium 1 Ryoshi, a więc tutaj ten wcześniejszy update, zapraszam, o czym ja ogólnie mówię. No i tak, Childhood Zen to też taki ciekawy temat, czy on będzie Oracle i jak tutaj Amprofi nadsyła. Dla mnie to jest wątek oczywiście do opinii publicznej, bowiem jest to otwarty projekt, nic do ukrycia, ale spójrzmy na ten przykład. Magic Internet Money, stablecoin, który już dość na rynku istnieje. Ich oficjalny portal Abracadabra, no kojarzy tutaj się z kadabrą nam, z naszego Kryptospekulacja Chat Telegram. Pozdrawiamy serdecznie. I jak ten funkcjonalność i działalność funkcjonuje tego stablecoina jest dość ciekawa. Jak wyglądają te pożyczki, jak wygląda tutaj asset co do PEG jest dostępny. Nie ma dostępnego, widziałem medium ich, a także medium odnośnie struktury. Pytanie, czy to tylko błąd techniczny, czy może specjalnie tutaj. Meme token, jak on na wielu łańcuchach tutaj funkcjonuje i ten projekt jest żywy, trzeba przyznać. Jak tutaj jest zostawiony ten PEG do 1 USD, jak to funkcjonuje. Ja nie będę tutaj się oczywiście zagłębiał aż tak o strony technicznej, zostawiamy materiały, projekt do analizy. Dlaczego o tym mówię w kontekście Powiem, są tutaj ciekawe wątki połączenia blockchain pewnych adresów i jak tutaj mintowanie tego potencjalnie SHI może mieć miejsce. Tu też wartem uwagi jest, że tylko MIM nie jest takim projektem, jednym tokenem, a też innym. Tutaj Spell, z tego co widziałem przy mintowaniu, przy dodawaniu płynności. A także na Twitterze to konto obserwuje Owner Curve. Co za przypadek, tak pisze Amprofit Degen, to jemu trzeba oddać tutaj ten research, rzecz jasna. No a jak wiemy, tutaj największy, jeden z walletów o Deployer posiada bardzo znaczącą właśnie ilość Curve na ten związek. I aby tutaj nie pominąć ciekawych kwestii, tak, to konto jest obserwowane właśnie przez, nawet mieli update 18 godzin temu, widzę tutaj co do Arbitrum, a więc tak możemy spekulacyjnie oczywiście przyjąć funkcjonalność Childhood ZO na podobnej zasadzie, jak to będzie robił ewentualnie MIM projekt. Ten oczywiście projekt Magic Internet Money, on też tutaj się obiera na multisig dokładnie funkcjonalności. Czym jest ten multisig, to znajdziemy też tu w tokenomii bodajże, odnośnik co do asetów, ale tak jak mówię, jest m.in. Spell token, są też funkcje spalania i nie tylko. To wszystko tak przywiązuje dość istotnie co do
właśnie kontraktu o Childhood's End. Co za przypadek, tak? No i spojrzymy jeszcze na ten portfel ciekawy, to taka oczywiście wisienka na torcie blockchain, wszystko do pokazania, więc nic do ukrycia. To portfel, który w MIM bardzo długi czas temu, zobaczcie, 750 dni temu, miał tutaj funkcjonalności dodawania, usuwania liquidity i nie tylko, a więc dość istotny wallet, tak, na początku tego projektu, końcówka EA. No i jak tutaj profil z doktorem doszli, no to ten wallet, zobaczcie na jego obecny asset, dość interesujący, czyż nie? A Hunt's Dream ponad $500 000. Aż zobaczmy, jaki to mieli wtedy wkład. Ale co ciekawe, że ten wallet dokonał grubego zakupu, m.in. Osaka Protocol i m.in. Childhood's End, jak tutaj się nie mylę. Tak, też jest. To jest dość pokaźna suma, ponad 1 miliard. I tutaj mieli 300-400 dni temu, więc też na dość wczesnym etapie, jak MIM token. Ok, aby tutaj tematu nie ciągnąć, każdy może sobie sam zobaczyć. Tutaj mieli nimi swap A Hunt's Dream. Imponująca ilość, trzeba przyznać. I też tutaj dalsze przesłanie zostało. I także Osak 43 dni temu, 15 dni temu. Dlaczego ten Osak jest tutaj powiązany przy Ryoshi, Enkidu, Mephisto? A ostatni update zapraszam. Jak to Enkidu, znaczący osobnik, zaczął tutaj przywiązywać co do Ryoshiego, że jest ona jako Shi, osobnik żeński, tutaj płeć żeńska. No a Mephisto to takie wyprzedzenie było Mephisto przed Enkidu, więc tutaj pewne hinty trzeba połączyć. Trudno aż w tym update'cie znowu ponownie się do tego odnosić. Zapraszam na wcześniejszy update, jak tutaj ta narracja. To oczywiście jest moja opinia, ale nie po to od roku czasu, dzień w dzień śledzę i śledzimy różne poczynania insiderów, osób blockchaina, aby takich stwierdzeń na dzień dzisiejszy nie przedstawiać, a także inne bardzo ważne wallety na blockchain. Tego też tutaj może taki wątek do Kadabra, spójrz jeszcze głębiej. Mam nadzieję, że widziałeś 4 update'y na temat Osaka Protocol. Oczywiście nie namawiam nikogo, rzecz jasna. Czekamy na ten klik na Childhood's End. Może jesteśmy na takim etapie tu wcześniejszym, a więc bądźmy w odpowiednim czasie potem wyjść. Oczywiście nie mówiąc tutaj, że tak będzie potem gleba znowu, bowiem oczywiście bessa nadeszła i to wszystko będzie leciało, ale aby nie przehodlować, to taka moja opinia, jak już pewien taktykę mieć. I jako Childhood's End, jako ten mechanizm też, no właśnie, może mieć podobnie, to według też, ja osobiście tak uważam, a także widzę, że doktor i inni, różne są narracje, mechanizm jak MakerDAO i ten mechanizm DAI Curve, który może być po to stworzony i też według Unprofi na 100% będzie pool z Curve tutaj zrobiony i dlatego Deeplory ma te tokeny na stworzenie tego poola. No a reszta uletów według niego będzie pod marketing i będzie używana na dorzucanie do płynności. A MakerDAO jest dość interesującym tematem jako umożliwiający deponentom zarabianie odsetek, m.in. od DAI, które przechowują w tym DAO. Tokeny DAI są zablokowane w tych umowach, są też stopy oszczędności DAI i stable naliczają DAI w oparciu o stopę procentową ich wewnątrz, też zablokowanie Ethereum, Bitcoina, pożyczki. A MakerDAO oferuje kilka funkcjonalności. Ten protokół zablokowanych Ethereum, czy też odsetki od DAI są zarabiane. Więc tu ten temat podrzucam do spekulacji i dla mnie ten tutaj projekt jest bardzo ważnym czynnikiem, nie tylko spekulacyjnym, bo fundamentalnym, jak widzimy, między innymi. Pamiętajcie Insider Sara, która mówiła o Robin Hoodzie jakiś czas temu? Proszę, tutaj Unprofi nam logo znalazł. Robin Hood właśnie, no tak, strzał. A jak to połączymy dalej, no to właśnie tutaj Unification Fund budowali Shibarium technologicznie.
taki wątek wisienka od nich, a więc kolejne połączenie kropki, którego może tutaj Robin Hooda nie dużo osób rozszyfrowało, a jednak jakiś wątek pozostał. Temat starszy oczywiście, wspominany CryptoFlash, między innymi jak tutaj Mark Cuban stracił swoją wartość, że zhakowany został. Pytanie, czy naprawdę faktycznie, no według blockchaina tak, rzecz jasna, ale czy to w cudzysłowie nie było zhakowanie? I pewne karty NFT QOM, między innymi, akurat strona nie odświeża się, ok, znika. Wszystkie karty. I te karty, między innymi właśnie tutaj Marka Cubana przedstawiały jako zhakowanego. Te karty według Kodai, jeszcze pamiętnego na Telegramie, przypominał, zwróćcie uwagę na karty QOM Cards NFT. Tam jest pewien przekaz. I ten przekaz, no, jak widać, Cubana jest. Ten przekaz, jak co do Elona Muska, wygląda podobnie. Teraz oskarżenie SEC-u w jego stronę co do SpaceX, zakupienie Twittera i nie tylko. Ten przekaz wydaje się podobny co do fuzji Songo i Vegety z połączeniem z Childhood's End na wielołańcuchowości. Cuban ma także jako właściciel koszykarskiego klubu NBA, no, na koszulce QOM. Czyżby to może być jakieś przesłanie z jego strony? Dorsey, Jack, BTC. Jest też pewna karta dość ciekawa. O, ta przecież była przypominana przez Elona Muska na jego koncie. Pamiętam w update'ach QOM podczas Bessy. Ten niedziadek. Karta Vitalika jako sprzedającego Shiba. To też pamiętamy. AI Vitalik, trend AI. Karta, która się też odnosi ciekawa co do walki, to też wspominaliśmy potencjalnie Elona z Zuckerbergiem. Tu mamy Tom. No, Tom też jest wspominany przy Carl Hunter's Dream. Z spekulacji połączeń blockchain, między innymi, tak, QOM, Layer 1, dość widać tajemniczo wciąż i czekający moment przez wszystkich. Jest też nowa wersja graficzna Explorera w dalszej części. Jak na razie spokój, cisza przed burzą. Pamiętamy Shiba przed swoim wystrzałem, czy też rajdem. To był dobry czas zamknięcia Telegramu Shiba. I tutaj mamy, niech wykluczą się tutaj potencjalnie ci, no, słabe ręce w cudzysłowie. Precipitate AI, czym jest rain? Sara pisała, widzę deszczem za kurtyną, a ta kropla deszczu, market cap, nawet widzę, że teraz jest zjazd około $1 miliona. Projekt, który jest na bardzo wczesnym etapie, młodziutki, połączenia blockchain, ale co ciekawe, z ich ostatniego update'u dają informację, że będą wspierać ekspansję co do funkcjonalności walidatora, między innymi QOM. Tu jest oczywiście Unification, Shibarium. Chciałoby się jeszcze coś więcej powiedzieć, tak? Prawda, Profidegen i inni, aby to połączenie kropek było bardzo bliżej, ale natomiast ta funkcjonalność jest dość ciekawa. Ogólnie trzeba mieć $100 miliardów, tak? QOM, czyli wartość może około $2,5 tysiąca na chwilę obecną, aby być walidatorem, oczywiście wymagania techniczne. Tu jest aplikacja. Natomiast na ich portalu, tak, tutaj Precipitate, znajdziemy, czym jest ten projekt, jak ta infrastruktura wygląda i jest nawet ten cennik usługi co do wsparcia walidatora. I ten projekt ma dość ciekawą użyteczność, jako nie tylko jest ich roadmapa, nie tylko tak, infrastruktura Web 3, ale też inne parametry techniczne. Dość ciekawy wątek, oczywiście idąc dalej. Ok. Tak, dłuższego czasu widzimy brak tych ptaków, które były wcześniej na oficjalnym portalu Shiba Token. Te ptaki tutaj były w tle, znikły. Czy to przypadek, czy też nie? Co będzie tym thread tokenem? Czas gra rolę, uważam. Czy to Toad, czy też nie. No i Ryoshi Vision, jego oczywiście historyczny. Pamiętam, czytało ten przekaz jeszcze ostatni hoście właśnie. To było coś pięknego. No i nie po to człowiek śledzi jego kontynuację przez ten cały czas. Kontynuacją, gdzie ma być stablecoin Shi. A potem jeszcze jest, no właśnie, czy to już finalny przekaz?
Kaokłom i tutaj Morgzy przypomina, jak styl podobny ma obecnie m.in. Enkidu, a według tych danych technicznych Enkidu to Ryoshi, m.in. Telegram, m.in. styl pisania, że tutaj no Hidden Hand only moves in support, schowane ręce, że tak dają wsparcia, a to według właśnie Ryoshi Vision ten sam przekaz by Invisible Hands naprawdę rosnął i to jest początek jego tutaj puenty Ryoshiego w tym kontekście, to taka ciekawostka to jest tutaj, a on się odnosił właśnie, że jestem Ryoshi, jestem nikim, to co na początku materiału cytowałem i aby być specyficznym i aby to przekazać dalej, tą prawdziwą decentralizację, 100% community posiadające projekt, jak widzimy to w przypadku Bitcoina czy Doge'a, na tym etapie żadna centralna organizacja czy też osobnik. A Hunter's Dream Cow, odnośnik co do social mediów, prawdziwych social zdecentralizowanych mediów społecznościowych i to według niektórych może być dobre zagranie Ilona jako przekup Twittera, zostawienie tutaj SEO scentralizowanego, a na platformie X przyjęcie między innymi oczywiście tego typu formy, bez rzecz jasna ujawnienia się. Nie o to w tym chodzi. Japońskie community zaprasza na tę aplikację, ich grupę. Myślę, że jest to bezpieczne, ale oczywiście własny research. Sam nie korzystam z racji braku dostępności w obecnej lokalizacji, gdzie jestem. Nie ukrywam, że no, ten kusi m.in. poprzez VPN. Jeżeli macie swoje informacje, dajcie znać, no to będziemy przedstawiać, a te karty w takim razie w wypadku odświeżymy. Materiał będzie dość długi. Japońskie community ponownie. I ponownie przedstawią ten schemat graficzny, który pokazywaliśmy, czyli kruk bawiący się odpis Ilona Wow, a także te kruki na prezentacji Tesli, a także tutaj kruk stojący przy SpaceX w tle. Ze zbliżenia także. To oczywiście takie ciekawostki. Użytkownik WIT043 tutaj przypomina, że w eposie Gilgamesza, a Gilgamesz jako tutaj narracja Enkidu, wizerunek ptaka, kruka został uwolniony i nigdy nie powrócił po największej powodzi, wskazując na nową cywilizację i wolność. Czy to się tutaj odnosi, czy to tylko spekulacja? Kolejny wpis, oczywiście tutaj narracja, ale tu mam też od kogo ten przekaz jest też zrobiony, XX. I to oczywiście niektórzy uważają, że są różne i były projekty kryptowalutowe za tym kątem silowane, ale tutaj narracja pod kątem oczywiście O, jako w obrębie O, znacznik X. No, szałem by było, gdyby O jako Chalk Oracle miałoby też związek z płatnościami ze światem tradycyjnym, ale okej. Tutaj większość bardzo cieszy, że już jest przywiązana do Ryoshiego, tak, a teraz doszukujemy się, czy też nawet ja, dalszych powiązań z Ilonem potencjalnie i płatnościami, wykorzystaniem. No ale otoczka Ryoshi i innych osób, Satoshi i tak dalej, wydaje się być jedną ciekawą paczką czasem. Wpis Ilona co do X jako człowieczeństwo, Humanity Collective i tutaj odpowiedź pewnego użytkownika Childhood's End. Ilon zastępuje Karolena pomagającego na świadomość. Dlaczego on to cytuje? Dlatego, iż te słowa zawarte przez Ilona są zawartymi z książki Childhood's End, chociażby tutaj. No, też taki ciekawy wątek, iż nie bez powodu jako Childhood's End i ta narracja Ilona od czasu stworzenia tego projektu i te cytaty z książki Childhood's End są przywoływane, a także jest przywoływana data, czy też Pink Friday, to m.in. przez Kotai, pamiętaj, Różowy Piątek, Nicki Minaj, pamiętaj Nicki Minaj i ten Nicki Minaj przypada 17 listopada w piątek. Czy to kolejna data, czy tylko spekulacja?
Czy ta spekulacja idzie dalej w takich osobach jak Doge Designer? Możliwe, że tak, bo różne wpisy tutaj były. Oczywiście tutaj mamy gwiazdeczkę i większość osób doszukuje się, że skoro mamy gwiazdkę, to też ta wypowiedź tego dotyczy. Jeśli to dla Ciebie, to przyjdzie, tak. To oczywiście zwykły wpis, ale te jego inne wcześniejsze wpisy były dość ciekawe. Konto interesujące Ewy Macmillan, próbujące różnorodnie przekazywać różne obszary przesłań. Koniec jest bliski, the end is near. Na pytanie Charles Procent, kiedy ten koniec? Pewien hint, Shibutoshi Nakamoto, czy pamiętasz jaki dzień jest dzisiaj? Czy to pewien hint wtedy był? I nie mam odnosika, jaki dzień to dokładnie był, 21, tak, 22, ale chyba nic z tego dnia się nie stało. Doge Coin. To tylko wycinek spotkania Ilona z Just love. przekaz Ilona serduszka, tak? I pośród osób oczywiście tam m.in. Zuckerberg i też innych na temat to było bodajże sztucznej inteligencji światowe spotkanie w jednej sali, bardzo zamożna ilość osób i tych kontrowersyjnych i też z przekazem. Ale to konto na uwadze różne też daje wskazówki, czy też zagwozdki. Także i to konto AI Beard obserwowane przez różne osoby. Oczywiście tutaj łączymy koniec dzieciństwa, jego syn X i gwiazdy, lecące gwiazdy jako Charles Procent. Możecie mnie brać za wariata, ale to tylko przesłania od czasu powstania, a także tutaj mamy informację, to też dawny czas temu, jeszcze chyba z tamtej hossy była informacja, że tak, Doge ponownie znalazł się w kodzie zamówienia samochodów Tesli, a Doge będzie na rakiecie w listopadzie, a więc do wyszczelenia, a więc Doge na long ewentualnie do rozważenia. A jeżeli dla mnie, tak i dla Was też pewnie, weteranów krypto, skoro Doge pojawia się przy Tesli, skoro SHIB jest powiązany z Doge potencjalnie, skoro K jest powiązany z SHIB i cofamy się głębiej, no to pytanie, gdzie jesteśmy? Jaka jest Twoja definicja dojrzałego dorosłego? O, to też ciekawy temat właśnie. Childhood and koniec dzieciństwa. Elon Musk 26 września tego roku publikuje Odyssey, odcinek do oczywiście YouTube'a muzyki. Ale, chwilę, Odyssea, no właśnie, kto nam mówił o Odyssey? Czas rozpocząć Odyseę, a to była Sara. Childhood's End, świecąca gwiazda w Starlinku. Ciekawe zdjęcie, tam też ciekawy fotograf pracuje. Nie pierwsze tego typu zdjęcie, błyszcząca gwiazda, a także to konto interesujące. W tym czasie były różne publikacje. To oczywiście mamy odniesienie do Quom, jako tego orła, który ma na celowniku potencjalnie Shibarium do ogarnięcia. I to może być pewien plan, który, czekamy na lepszy moment rynku. Tesla, Synopsys, bardzo dużo odniesików wiemy do tych symbolik O, do tych ciastek, nie ciastek, Oreo i tak dalej. I nie tylko. I tu szczerze powiem, że nie pamiętam, dlaczego dałem to konto, aby przedstawić. Może ktoś będzie wiedział, może nie. I nawet to konto... ciężko mi powiedzieć, aż będę musiał jeszcze raz przeglądać. Nie ma niestety ostatniego wpisu. Dlaczego to zrobiłem? Zbyt dużo na głowie czasem. Tesla, no i ten ptak, a to już mieliśmy. Ptak stał się X-em. Dla mnie osobiście najważniejszą rzeczą jest oczywiście powiązanie Rayoshiego, jak to pamiętamy od pierwszego update'u, a dla nowych osób bardzo wczesny wpis przypominający, jak ten krok po kroku manifesto zostało zdekodowane, kto jak po kolei, jakie kroki wyczynił, to właśnie Enkidu chociażby w tym materiale, a ten link będzie pod materiałem, rzecz jasna. Kolejny wpis to chyba już było bardziej, czy mamy tu coś nowego? No tak, przypominają, że już w roku 2017 te kontakty były i Rayoshi, Vitalik, Ethereum, DOT, Cosmos, no właśnie, a Cosmos to Quom jako fork Esmosa, silnik Cosmosa i te różne powiązania są dość ciekawe, aby stworzyć tą prawdziwą decentralizację Layer 1. No i Paris Hilton, proszę bardzo, to Linda CEO
Twittera, COX, informuje, iż Paris Hilton została oficjalnie tutaj partnerem, tak? W rodzinie X. A dlaczego Paris Hilton się tu pojawia? Dlatego, że ona bardzo dużo wspomina nową generację tutaj w tej 11. Oczywiście community Childhood End podkreśla, że może to być jakiś tutaj hint, bowiem no, Hilton jest dość znana osobą od kryptowalut. Ona chociażby dwukrotnie, jak się nie mylę, tak, publikowała, że jest podekscytowana Bitcoinem w szczytach ostatnich hossy i poprzednich hossy, także czekam aż kiedy podczas hossy napisze, że jest zauroczona Bitcoinem. To będzie moment wyjścia. Pytanie z dwóch stron płotu, czy Dakinis to osobnik wart uwagi, czy też świeczki, czy też nie, ale publikuję ten post 26 września. Kropki, fala, czy to Rayoshi, nie tylko. Idziemy dalej, bo jeszcze to nie koniec, bowiem tutaj będą zrzuty różnych innych informacji. Ten update z miesiąca no, zbierał trochę informacji. Czy to jest fader, czy to nie jest fader? Podszywający się pod tym kątem Sir Doge, fader, czyli właściciel Telegram o Childhood End. Fun fact. Publikuje. My. No i kto kojarzy rozmowy Sary na O grupie, czy też Quom, chyba tu i tu nawet, Quom tu, Come, jakoś tak to było, tak? A więc tu mamy Cum, no, totalna spekulacja, ale nie pierwszy raz jakiś tutaj hincik jest od tego konta Sir Doge przedstawiany. O, tu mamy chociażby taki, a przypomina, że w przyszłym miesiącu, tak, między 15 a 20 listopada Dogecoin poleci na Księżyc. No i tak będzie, ta rakieta będzie miała logo Dogecoina. To fakt. Jeden z użytkowników po publikacji Ilona tego wpisu, że no lata lecą, narzuca pomnik Enkidu. To oczywiście też jest no chyba nadużycie, chociaż Sir Doge. Okej. Obyśmy tak nie skończyli, rzecz jasna. Ale tak stać się nie powinno z tego researchu, który wykonujemy. Co mamy z zebranych informacji? Z informacji zebranych, z rzutów, nie tylko, tak, styl pisania, i ten cytat, I'm nobody, I'm not important. Elon Musk, to był ten odnośnik. Tutaj są filmy. Tak, nobody, that's my name. Nobody, ponownie. To mieliśmy też ten zrzut, I z Childhood End, jakichś ważniejszych czynników. No to właśnie, wpisy Enkidu. Co do wody, tak, jego wcześniejsze wpisy Enkidu. Water is not wet, tak pisał. A Elon publikuje odpowiedź na temat tam chyba Shibetoshi Nakamoto, CB Doge, na temat wody. Statystyki, no dość ciekawy przypadek. Co za przypadek? A to był wpis Enkidu na temat wody. Ja powiem tak dla nowych osób, że ja tutaj nie nadużywam Ilona z innymi postaciami, bowiem 3 przypadki były w przeciągu roku, 3 przypadki, które pojawiły się wpierw na Telegramie poprzez Insider Sarah i kolejno w przeciągu, czy to było dnia, 2, pamiętamy, Elon przekazuje na Twitterze ten sam przekaz, co na Telegramie. I nawet był jeden przecież przekaz poproszony od zwykłego użytkownika, a czemu Elon nie pokaże tego? I tak też się stało później. No a Sara Saitoshi to też pamiętny hint był przecież, a Saitoshi jak ważną rolę odgrywa przy kryptoświecie, chociażby to wiemy przy Shibarium. Wycinki z Childhood End Community. Tu była dyskusja między Amprofi Danielo, doktor też bodajże Mentosem i Lobosem, nawet się rymuje. I nie tylko. Childhood End może być Universal Donor, tak, więc ja bym L1, L2 odczytywał, że
O będzie zasilało jedno i drugie. Tu mamy na myśli wpis Sary Layer 1, Layer 2, Shibarium Layer 2, Quam Layer 1. Być może Shi jako stablecoin zostanie zaimplementowany od razu i tu na dwóch ekosystemach. Pamiętajmy, to są dwa ekosystemy. Dziwi mnie tylko obecność Doge'a w tym wszystkim, bo też nierealne nie staje się, że i oni stworzą algo stable kontrolowanego przez O. No ale to już kosmonautyka i science fiction lekkie, tak, do którego na tę chwilę nie przywiązywałem uwagi. W każdym razie to, że O będzie korelatorem dla algo Shi, działającego na zasadzie maker dla DAI, jest dla mnie pewne i mogę przyjmować zakłady, jeżeli ktokolwiek się nie zgadza. Ja tutaj też to stwierdzam, że będzie podobny mechanizm. To taki mechanizm jak Luna z USD miała MakerDAO DAI, coś w tym rodzaju właśnie, coś w tym rodzaju. A uważam, że może być coś jeszcze ekstra, nie tylko korelator, ale też funkcjonalność jeszcze głębsza między właśnie światem tradycyjnym Fiat, ale to jest temat, no właśnie, magia. Team Doge jest odpowiedzialny pewnie za wszystko związane z budową, doktor pisze. Dalsza tej część kwestii. Stąd O będzie kontrolowało jednego stabla, inaczej sobie nie mogę tego wyobrazić. I tu narzuca informację, spójrzcie na liczbę hodlerów DAI i liczbę hodlerów Shiba Inu. No Shiba ma powyżej 1 miliona, jak nie 1,5 już milionów hodlers. DAI mam dużo mniej i znajdźcie odpowiedź, czemu Shi powinno teoretycznie być najbardziej popularne od takiego DAI. DAI, tak? To pamiętam z tej walki. I jeszcze spójrzcie na Maker i którą pozycję pod względem market cap zajmuje. No Maker też miał swój dobry wynik, a trzyma się tak dobrze przez całą Bessem do teraz. ATH 5 miliardów, market cap obecnie 1 miliard. Stąd może być od Sary, że będziemy odpadać na parasolce, czytaj powoli. No, różne tu przekazy parasolki są, Rayoshi wróci na Umbrella. 5 miliardów market cap spokojnie, tak jak ATH Maker, czy więcej, bardzo możliwe. No tak, pamiętajcie, że hossa będzie mocniejsza niż ostatnia. Dokładnie, tutaj będą więcej, uważam, też kapitału włożonego. No i na Shibarium Technology, tu widzimy te kółko czerwone, to jest wpis Someone Smart, a tutaj Profit Degrem miał z tym korespondencję, jak się nie mylę, czy też doktor, czy obydwoje nawet, ok. No i tutaj Child Codes End, które nigdy nie było negowane na Shibarium, a bardzo dużo gifów, wpisów było na Shibarium, a bardzo dużo innych wpisów, projektów było negowanych. Podobnie Quam. No i w prywatnych wiadomościach przekaz gifus, no to już jest od spekulacji, powiem tak, doszliśmy do fundamentów, tak uważam i to jest moje stwierdzenie. I z czasem człowiek nie może się doczekać tej hossy, aby już tą funkcjonalność przedstawiać bardziej niż tylko spekulacje, jak to będzie miało miejsce. Zobaczcie na ten styl pisania Someone Smart. Tu pisze Burning. Zobaczcie, ile dał odstępu spacji. Zobaczcie po kropce kolejne odcinki spacji. Tak pisał Rayoshi. Tak tylko narracja od Suka wyszła, że podawali się, iż ich deweloper pisał jako Rayoshi. A tu mamy kolejne znaczniki nie tylko na blockchain, nie tylko na Shibarium oficjalnym koncie Someone Smart, które pamiętam na SpaceX podczas Shibarium użytkownicy pytali, kim jest to konto Someone Smart. Wtedy Lucy odpowiedziała, że ono się nigdy nie wypowiadało, nie wypowiada i nie będzie wypowiadać de facto, ale jest to bardzo szanowany, znaczący osobnik w otoczeniu krypto świecie. Oczywiście mogą grać, mogą sobie podstawiać osobę, mogą ukrywać, to jak Rayoshiego, ale to cała narracja, cała otoczka wydaje się dość ciekawa, interesująca, jak nie kończy się serial tutaj, moda na sukces, jeżeli to jeszcze trwa. Odpowiedź doktora do Vic Emilia. Będzie zabezpieczać, kontrolować i być może mintować stablecoina. Najpewniej rozpocznie się od Shibarium. Tak, na Shibarium ma wejść to właśnie pisała Sara. Pytanie, kiedy to nastąpi? Będzie wdrożony tam Jeden użytkownik tutaj nadsyła Vetkusama. On jest na różnych grupach, m.in. Shibarium Technology. Jego tło i te 3 kropki, a to odnosi się także do Sary, tak, jej tutaj bio.
inny z wpisów, inny z cytatów, opinii, stwierdzeń, jako maker to korelator dla DAI, otrzymujący jego pega, to widzieliśmy. No i tak, Enkidu, który wypowiada się na temat O, oficjalnie na Cabo Hunters Dream, ten, który odkodował manifesto, że O nie będzie stablem, ale może go kontrolować. O nie będzie stablem, ale może go kontrolować. Powtórzmy to jeszcze raz. Kto to mówi, na jakiej podstawie, z jakimi połączeniami, jakie ma połączenia dalej do Mephisto, to też pukam i połączeniach blockchain. I więc jeżeli O będzie korelatorem dla SHIB przy rozpoznawalności SHIB i tego, co będzie działo się na Shibarium podczas hossy, gdzie każdy po zarobku lub panice będzie uciekał do SHI, no to mamy jackpot, bo każda transakcja wymiany na SHIB będzie mintowana przez O, tak jak DAI jest mintowany przez Maker, tutaj przypomina Unprofit Again. Też przypomina, że to nie jest nowa technologia, to nie będzie rewolucja technologiczna na skalę Bitcoina czy Ethereum, ale czy to nam potrzebne? No nie. I chodzi o dobrą funkcjonalność, to de facto, dobrze, Ash, tutaj jest odpowiedź, o dobrą funkcjonalność, aby to nie padło jak system Loon USD. I tu, jak pisze Unprofit, wystarczy, że stoi za tym SHIB Team i samo SHIB będzie dużo bardziej popularny niż taki DAI obecnie. I cała otoczka Ryoshiego Shiba zacznie używać Hunters Dreams, social media, i Elon zacznie tweetować o krukach, jak to robi po dziś dzień, i tak to było podczas SHIB, Satoshi, Ryoshi i tak dalej. A jeszcze ile innych projektów to mamy w otoczce, pamiętajmy. Toad, Snabro, Grain, Flutes. Ok. SHIB Team równa się Doge Team. To też ja próbuję przekazać nowym osobom, które w ogóle nie znają, co to jest krypto. I to jest bardzo ciężki temat. Bo jak ktoś nie wie, czym jest krypto, a tym bardziej nie wie, czym jest Ryoshi, to dokładnie ktoś tam odpowiedział w komentarzu. I co ma z tym fontem zrobić? Chyba najprościej ja mówię tak. Doge Team, zobacz, jaki zrobił wynik. No tak, zgadza się. Ok, teraz zobacz, jaki zrobił SHIB wynik. No, zgadza się. A daj znak równości Doge SHIB. I teraz daj znak równości Cow. I co zatem dalej idzie? Mamy się rozstać w tym roku 2023, tak Sara pisała. Ok, tutaj przypisywał testy Shibarium, te fikcyjne potencjalnie, tylko statystyczne. Massive Instant Burn, Childhood's End, przy wbijaniu PEG, a potem, żeby stabilizować SHI też, ale myślę, że wtedy już na O będzie tylko co spekulacyjne, ludzie będą dorzucać, czy będzie podbijało nas, oczywiście w mojej opinii. Tak, to jest odpowiedź co do widzianego gifa z WWE walki wrestling. To było po publikacji LBP. Billy, Dogecoin, comment, usunięty ten gif. I też, tak, to był ten odpowiedź na Shibarium bodajże Technology, jego gif. I w prywatnej wiadomości. O, i to też jest przekaz od doktora i innych. Od Shibarium 1. Ten jego adres, i pamiętacie, Etherscan na początku pokazywany, zapytany: My friend, your wallet looks like your childhood is ending. Czyli otrzymane dokładnie childhood's end. O, childhood's end. Someone smart odpisuje: Hold, but it's not a lot. Nice, never sell your... Oh, please, tutaj Neverland. I tutaj Unprofit podkreśla, że on to widział na oczy, iż ta wiadomość została edytowana, że na początku było tylko hodl, tak? A potem, czy mówię dobrze, dopisane, but it's not a lot. Nie ma tego dużo. A ile on tego tam ma? Nie miał tego dużo. A więc nie miejmy taką kwotę, jaką on ma. A on ma... Małą kwotę ma. 17 milionów. Nie wiem, ile to jest warte teraz, childhood's end. Ale niedużo, więc każdego raczej stać na taką małą kwotę. A jeżeli someone smart pisze, że nie jest to dużo, to wypada mieć ciut więcej. Oczywiście nie porada inwestycyjna, rzecz jasna. Tak, i tutaj mieliśmy o. Bardzo ważny przekaz, someone smart. I ta jego wiadomość, jakim jest someone smart, jak bardzo ważną osobę jest przy Shibarium. Wow.
Tak, styl pisania. Tu my mamy z Telegramu podobnie. Tu jest przypomnienie wiadomości co do roadmapy, że dojrzałość bierze czas. Nie dojrzałeś jeszcze do tego, do twojej drogi, końca dzieciństwa. Koniec dzieciństwa, no, zabiera czas. A jak to też pisał Someone Smart prywatnie, że jak to pisał doktor czy Profi, że chciałby zawsze być dzieckiem. Pytany o najlepszą walkę, czy też postać WWE. Właśnie odpisał tego gifa na temat Childhood's End, podrzucił. Ale lubi wszystkich jednak. Chciałby być zawsze dzieckiem. Coś w tym rodzaju, okej. Na temat Childhood's End. Tyle. Grupa perska Hunter's Dream, konto, które, tak, nazywa się Hello Kitty i które obserwuje Satoshi Kusama. I to konto Hello Kitty publikuje perfidnie Hunter's Dream. Czy to konto zostało podmienione, przypadek, czy też nie, czy to jakiś hint? Dość ciekawy przekaz. Tu jest informacja od blockchain fizyka, czyli Quam Layer 1. Oczywiście dawny wątek, bo już tutaj ponad miesiąc czasu minął, dane techniczne. Tutaj odnośnik co do listingu ich 1 do 1 na różnych tutaj sieciach, chainach Quam, aby ta wartość była jednakowa. Przypomina, że w tym roku nie czekają do 2024. No, mało czasu zostało. Pytanie, czy będzie, czy nie będzie. No, jak nie będzie, no to ciekawy temat. W co grają? Tak, dobrze podrzuca interpretację tej beszcie, jaka była. No i zobaczcie na te kilka miesięcy wstecz, jak Quam, jako jeden z nielicznych, przecież tam było chyba kilka dobrych tygodni pod rząd, 4 miesiące pod rząd. Tak, to był grudzień, styczeń, luty, marzec jakoś. Trendu wzrostowego i to było dość dobre wybicie jak na Layer 1, jak tu ta Sara przypominała, że najpierw ruszają się Layer 1, tak? I tam był bardzo mocny ruch. Myślę, że ci, co są w ekosystemie, widzieli ten ruch. Mimo tego dołka teraz dobry, mocny zjazd uważam. Dollar cost average. Oczywiście żadna porada inwestycyjna. Blockchain Physics. I was never gone. I just didn't talk. Wszyscy czytają. Tak, widzę po grubach, że tutaj są informacje, że insiderzy nigdzie nie odeszli, ale czytają, nie piszą, ale czytają, odpowiadają tylko na jakieś wybrane wiadomości, bardzo rzadko. Tu jeden z użytkowników podsyła Quam, jak tutaj według giełdy też Binance coś podkupuje w ostatnim czasie, to jest świeży temat. No a CZ, Satoshi i inni to właśnie paczka krypto. Wszystkie te transakcje to ten użytkownik tutaj pisze, że zrobi dobry filmik od i zamieści. Zobaczymy, czekamy. Tak wygląda Quam Explorer według zrzutów nowszy. Dość ciekawie to wygląda. Ale czekamy na funkcjonalność, bo już tych dat, chociaż ja dat nie przywiązuję aż nadto. Co tutaj w Hunter's Dream? Panowie, tutaj nie było już godziny i już powyżej 100 wiadomości. Za dużo. Hunter's Dream zapraszam, 900 członków polskiej społeczności, ogólnie tutaj mamy Hunter's Dream narodowy, no i też ta wiadomość Enkidu to ważna jest, która została przesłana przecież w tym tygodniu, nie podaję do wiadomości, tak, ten GIF, który był wysłany tutaj 7 października, rakieta, Elon, Joint, ten Joint, też Someone Smart publikował. Czy to na dniach, na tygodniach, miesiącach, latach, oby ten proces jak najszybciej dobiegł dla nas oczywiście, ale uważam, że czekamy na dobry moment wejścia w rynek.